Cześć wszystkim, jak nastroje? Mam nadzieję, że dobrze, bo dziś przybywam do Was z drugą częścią historii Rubeusa Hagrida. Zatem rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam Was do oglądania. And this one is for the champion. I ain't lost since I began, yo. Funny how you said it was the year, yo. Then I went did it again, yo. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Jak pamiętacie, w poprzedniej części mówiłem Wam o tym, że Harry wraz z Hermioną oraz Draconem Malfoyem i Nevillem zostali ukarani szlabanem, którym była wyprawa z Hagridem do zakazanego lasu. Hagrid zapewnił, że pod jego opieką nic złego nie spotka uczniów, a następnie podzielił ich na dwie grupy. Osobiście zabrał ze sobą Harry'ego i Hermionę, podczas gdy Draco, Neville i Kieł ruszyli w drugą stronę. Wkrótce grupa Hagrida spotkała Centaury, jednak jedyną odpowiedzią, jaką uzyskali, było enigmatyczne stwierdzenie o jasno płonącym Marsie. Wyprawa kontynuowała swoją podróż, a po pewnym czasie głośny krzyk rozległ się z kierunku Nevilla. Okazało się jednak, że to tylko Malfoy go zastraszył, co zmusiło Rubeusa do zmiany planów, kierując Harry'ego w stronę Dracona, a samemu biorąc na siebie opiekę nad Nevillem. Harry i Malfoy natknęli się później na martwego jednorożca, a przy nim postać, która okazała się być Voldemortem. Czarną istotę skutecznie odstraszył Firenzo, który następnie zabrał chłopaka na grzbiecie do Hagrida. Po zakończonych egzaminach przyjaciele postanowili odwiedzić Hagrida. Harry jednak bardziej interesował się tym, jak gajowy zdobywają smoka. Rubeus twierdził, że facet był zakapturzony i często stawiał mu drinki, przez co zbyt wiele nie pamiętał. Harry był zainteresowany pracą Hagrida, a szczególnie zwrócił uwagę na puszka. Rubeus wyjawił, że zwierzę, mimo że na pozór groźne, uspokaja się tylko wtedy, gdy coś mu się zagra. Półolbrzym dopiero po chwili zdawał sobie sprawę, że powiedział to już za późno, gdyż trio szybko pobiegło w kierunku zamku. Przyjaciele natychmiast chcieli omówić tę kwestię z profesorem Dumbledorem, ale okazało się, że opuścił Hogwart zaledwie 10 minut wcześniej. Po zakończeniu pojedynku Harry'ego z Voldemortem, Hagrid był bardzo zaniepokojony losem Harry'ego, obawiając się, że chłopak mógł ponieść śmierć z jego powodu. Stanowczo przysięgał, że nie sięgnie więcej po alkohol i gorączkowo płakał. Dopiero wymówienie imienia Voldemorta przez Harry'ego go wstrząsnęło. Gajowy przygotował wyjątkowy prezent dla chłopca – album ze zdjęciami jego rodziców. Harry był zachwycony tym gestem. Hagrid po raz pierwszy napotkał Harry'ego jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Chłopak źle użył proszku Fiu i znalazł się na ulicy Śmiertelnego Nokturnu. Hagrid zaoferował mu pomoc, pomagając mu się oczyścić i jednocześnie zaznaczył, że młody czarodziej nie powinien sam przemierzać tak niebezpiecznej ulicy. Gajowy przybył tam w poszukiwaniu skutecznego środka na ślimaki, które zżerały jego kapustę. Następnie bezpiecznie eskortował Harry'ego do Weasleyów. Po drodze Hagrid dowiedział się o wydarzeniach z poprzednich dni. Pożegnał się, twierdząc, że musi już iść. Jednak niedługo później ponownie spotkał się z Weasleyami, Harrym i Hermioną. Gajowy interweniował, rozdzielając bijących się Artura Weasleya i Luciusza Malfoya w księgarni Essy i Floresy. W nowym semestrze, po przygodzie Rona ze ślimakami, przyjaciele postanowili odwiedzić Hagrida. Z chatki właśnie wychodził Gilderoy Lockhart, który przyszedł, aby doradzić Gajowemu, jak pozbyć się wodorostów ze studni, co nie przypadło Hagridowi do gustu. Określił Lockharta mianem zarozumiałego ważniaka. Hagrid udzielił pomocy Ronowi, dając mu wiadro, do którego chłopak mógł wypluć ślimaki. Dodatkowo pocieszał Hermionę, którą Malfoy nazwał szlamą. Hagrid żartował także na temat rzekomych autografów, które rozdawał Harry, a potem pokazał przyjaciołom ogromne dynie, które wyhodował na Noc Duchów. Jakiś czas później w szkole rozpoczęły się ataki na uczniów mugolskiego pochodzenia. Na jednym z korytarzy pojawiła się straszna wiadomość. Komnata tajemnic została otwarta, napisana krwią. Jednocześnie Hagrid zauważył gwałtowny spadek populacji kogutów. Gajowy podejrzewał, że za to może być odpowiedzialny lis lub jakiś, w cudzysłowie, popapraniec wampir. Po petryfikacji Justina Finch-Fleshleya oraz prawie bezgłowego Nika, Hagrid wpadł do gabinetu Dumbledora, zapewniając profesora, że Harry nie jest winny. Dyrektor jednak doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Po spetryfikowaniu Penelope Clearwater i Hermiony Granger, ministerstwo rozczarowane bezsilnością Dumbledora wzięło sprawę w swoje ręce. Założyli oni, że winnym jest Hagrid, który za otworzenie komnaty został wyrzucony z Hogwartu 50 lat wcześniej. Ministerstwo musiało coś zrobić, ponieważ ciążyła nad nimi silna presja społeczna. Chociaż wątpliwe, żeby ktokolwiek naprawdę podejrzewał poczciwego Hagrida, Corneliusz Knott pewnej nocy przyszedł po Hagrida do jego chatki i z nakazem aresztowania. Dumbledore poświadczał za swojego gajowego, ale jak powiedział minister, akta świadczyły przeciw Hagridowi. Knott ku zgrozie Hagrida oświadczył, że jest zmuszony zabrać Rubeusa do Azkabanu.
Sprawa wyglądała na skończoną, ale do chatki wszedł Lucius Malfoy, który stwierdził, że cała Rada Nadzorcza podpisała się pod wnioskiem o uchylenie Dumbledora w roli dyrektora Hogwartu. Zastraszył on członków owej rady, by podjęli pasującą mu decyzję. Hagrid burzył się przeciwko tej decyzji, zresztą sam Knot nie był zachwycony, ale Dumbledore stwierdził, że skoro Rada tak chce, to tak się stanie. Wszyscy wyszli z chatki, a Hagrid krzyknął na odchodnym do Harry'ego i Rona, ukrytych pod pelerną niewidką, że ktokolwiek chce poznać tego paskudstwa więcej, powinien iść za pająkami. Harry i Ron postanowili posłuchać rady Hagrida, ale za tę decyzję mieli zapłacić niemal własnym życiem. Uratowanie się przed hordami pająków krewnymi Aragoga było możliwe dzięki latającemu Fordowi Anglii. Tuż po tym, jak Harry pokonał bazyliszka w komnacie tajemnic i uratował Ginny, Hagrid powrócił do Hogwartu. W 1993 roku doszło do zmiany na stanowisku profesora opieki nad magicznymi stworzeniami w Hogwarcie. Sylvius Kettleborn przeszedł na emeryturę, a jego miejsce zajął z dumą Rubeus Hagrid. Nowy profesor był niezmiernie wdzięczny Dumbledorowi za to wyróżnienie, jednak od samego początku zaczęły się kontrowersje związane z podręcznikiem, jaki Hagrid zalecał do nabycia – Potworną Księgę Potworów. Gdy Harry otrzymał ją na urodziny, okazało się, że księgarnia miała trudności z zapanowaniem nad samorzutnie atakującymi się egzemplarzami. Pomimo tych początkowych zawirowań, Hagrid bardzo starał się uczynić swoją pierwszą lekcję wyjątkową. Mimo przeszkód ze strony Drakona Malfoya, który szydził z samej koncepcji Potwornej Księgi Potworów. Lekcja okazała się udana. Hagrid przedstawił uczniom hipogryfy i wyjaśnił, jak z nimi nawiązać kontakt. Harry, pokonując obawy, dosiadł się na hardodziobie i poleciał. Reszta klasy również podjęła wyzwanie i nawiązała kontakt ze swoimi hipogryfami. A resztę historii poznacie w następnym odcinku, który już najprawdopodobniej będzie ostatnim, ponieważ będzie miał najwięcej treści i będzie zdecydowanie najdłuższym. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka, możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję i jakiś komentarz. Bardzo przepraszam, że nie udało mi się dotrwać do Czary Ognia tutaj w tym odcinku, ale jest naprawdę tyle treści, a chciałbym wam strasznie wrzucić ten odcinek, więc nie martwcie się, zobaczycie, mam nadzieję, że do następnego tygodnia, do środy, zobaczycie odcinek i trzymajcie się i do zobaczenia.